Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj kategoria urządzeń, która już pojawiała się na kanale, ostatnio niestety nieco mniej, a mianowicie myszki. Niby takie, słuchajcie, bardzo podstawowe urządzenia, niby takie urządzenia, które nie są jakoś już wyszukane, wszystko w nich wymyślono, ale jednak bez nich ciężko się obejść. Dotarła do mnie w folii Asusa myszka, oczywiście również firmy Asus, konkretnie model WT425 Wireless Optical Mouse, czyli bezprzewodowa myszka optyczna o klasycznej wielkości, co dla wielu będzie istotne. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Słuchajcie, sama myszka jest w kolorze niebieskim. Tych kolorów jest chyba kilka. Jeżeli się nie mylę, zaraz zresztą to sprawdzimy, bo z drugiej strony powinny być wszystkie wyszczególnione. Myszka jest interesująca pod tym względem, że jest dosyć duża. Wiele osób z mojego otoczenia narzeka, że myszki są często zbyt małe, więc te regularnych wymiarów myszki są nadal w cenie. Wielu ludzi nie chce używać mini myszek, tylko myszek o normalnej wielkości, standardowych. Mamy informację o zasięgu komunikacji na częstotliwości 2,4 GHz. Do tego jest specjalny dongle. Mamy klawisz do zmiany DPI, czyli rozdzielczości, i tutaj ten klawisz jest. To powinno być u Was widoczne. Ergonomiczny design. O, tutaj można się oczywiście kłócić. I bateria powinna wystarczyć na aż 12 miesięcy, słuchajcie, pracy. Instrukcje mamy w kilku językach. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Mamy po angielsku, po francusku, po niemiecku, po włosku, czesku. Mamy też po polsku i tutaj mamy informację, że jest to bezprzewodowa mysz optyczna z technologią zaawansowanego śledzenia o rozdzielczości do 1000 i 1600 dpi, czyli spora rozdzielczość jak na biurową myszkę. Mamy tutaj w innych językach również widoczne tłumaczenia. Dla tych widzów, którzy są z innych krajów, może być to istotna informacja, więc pozwolę sobie pokazać w różnych językach to, co opisuje producent. To z jednej strony, z drugiej nie mamy żadnej informacji. Słuchajcie, tylnia strona, informacja o tym, że jest to model WT425 Wireless Optical Mouse, czyli bezprzewodowa optyczna mysz. Mamy dwudrożny scroll, klawisz do cofania w internecie i do przechodzenia do kolejnej strony, naprzód do tyłu, zmianę rozdzielczości, klawisz zmiany rozdzielczości, jak również włącznik, wyłącznik samej myszy. Tutaj jeżeli chodzi o parametry, 2,4 GHz to jest pasmo nadawania komunikacji, sensor jest optyczny, zmienną rozdzielczość mamy 1000 bądź 1600 dpi, czyli wyższą bądź niższą. I tak, tutaj pobór prądu. Sama mysz to jest 1,5 V i 8,5 mAh. To jest maksymalnie, czyli relatywnie niski pobór. Natomiast jeżeli chodzi o dongle w porcie USB, to jest to już 5V i 25 mA. Też niedużo, ale na pewno więcej niż sam sensor pobiera myszce. Zresztą dongiel ładuje się, czy ciągnie prąd z komputera, a myszka niestety musi zasilać się bateriami. Wymiary myszki 106 na 74 na 40 mm blisko. Wymiary dongla nas mniej interesują. Mysz z baterią waży 82 gramy, a sam dongiel zaledwie 2 gramy. Producentem jest firma oczywiście Asus Tech Computer, której marką jest Asus. Ona jest oczywiście z Tajwanu, nie jest to chińska marka. Natomiast sama myszka niestety jest wyprodukowana w Chinach. Z ciekawszych informacji mamy jeszcze model WT425 Mouse i mamy podane, słuchajcie,
kraj produkcji China. JH55 to też chyba jakieś oznaczenie tego modelu myszy. Pominąłem jedną istotną informację. Mamy do dyspozycji 4 kolory. Biały, czarny, niebieski, który właśnie dzisiaj mamy i ruby, czyli taki czerwony. Kolor wiśniowy, czyli w tych 4 kolorach czerwień, niebieski, biały, czarny możemy tą myszkę nabyć. Nie przedłużając, przejdźmy do rozpakowania zestawu sprzedażowego. Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, krótka instrukcja z opisem dwóch modeli, bo jest model WT425 i WT425M. Nie wiem, czym one się różnią, zapewne prawo bądź leworęczna wersja. Instrukcja do myszki raczej nam nie jest potrzebna, nic więcej tutaj nie mamy. Jeszcze mamy, słuchajcie, sam dongiel i myszka. Myszka jest naprawdę fajna, taka matowa, słuchajcie, to jest matowy plastik. Tutaj jest gumowana, przyjemnie trzyma się ją w ręku, miła w dotyku. Tutaj fajny matowy plastik, który nie zbiera odcisków palców. Scroll chodzi niezbyt luźno, ale nie chodzi też ciężko, ale nie jest to taki bardzo luźny scroll. Wyraźnie przesuwamy i czujemy, o ile stopni się kółko obróci. Klawisz zmiany rozdzielczości. Wygodna, słuchajcie, wygodna w trzymaniu, przynajmniej takie jest moje wrażenie. Tu mamy powtórzone informacje. Nie wiem, czy to będzie teraz widać. Mysza jest oczywiście wyprodukowana w Chinach. Wszystkie znaki. Tutaj mamy włącznik, wyłącznik. Myszka miga przy włączeniu. Sensor się uruchamia. Tutaj mamy miejsce na baterię. Podobno jedna bateria wytrzyma rok czasu. Podejrzewam, że mogą również paluszki wchodzić w grę, przepraszam, akumulatory zamiast paluszków. Mamy 3 ślizgacze, w zasadzie 4 na końcu, z przodu, z prawej i z lewej strony, więc tutaj powinno to być na plus. Tutaj mamy jeszcze 2 klawisze do tyłu, do przodu, pod kciuka. Możemy cofać, wybierać następny. No jeżeli chodzi o jakość wykonania, to ja tutaj nie mam zastrzeżeń. Myszka jest bardzo ładna, ładnie się prezentuje. Ten niebieski jest w fajnym odcieniu, matowym. Tutaj gumowana powierzchnia jest też przyjemna. Więc myślę, że myszka godna polecenia. Jeżeli ktoś szuka normalnej, standardowej myszki, ale nie małej, tylko pełnowymiarową myszkę biurową, to na pewno może rozważyć ten model Asusa WT425 i też nie powinien denerwować się szybko znikającą baterią w oczach, jeżeli rzeczywiście rok czasu potrafi na tej baterii przepracować. Z tyłu mamy tylko tutaj, słuchajcie, plastik błyszczący, to się na pewno będzie rysować tutaj na dole, ale u góry mamy fajny, te miejsca, w których styka się myszka z dłonią, mamy fajny, matowy, przyjemny w dotyku materiał. Dongiel jest malutki, oznaczenie tutaj, jeżeli chodzi o ten model, normy i tak naprawdę to wszystko. Mamy też logo oczywiście Asusa, no i te kodowe oznaczenia producenta. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o myszkach biurowych, czy ich używacie, czy też używacie gamingowych modeli. Dajcie znać, czy używacie w komentarzach, czy używacie myszek bezprzewodowych, czy też przewodowych, laserowych, czy optycznych. Jestem ciekawy, jakie wybieracie gryzonie. Tradycyjnie też, jeżeli materiał wam się spodobał, to proszę łapki w górę, kciuki w górę. Jeżeli ktoś nie zasubskrybował kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem.
A jeżeli macie chwilę czasu, to zajrzyjcie na kanał i zobaczcie inne moje filmy. Hej, hej!